masz pasiekę 3-4 lata, no to jaki problem? Nawet zrobić jeden odkład z rodziny, to jest super fajnie, bo jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie rozładować nastrój rojowy. Więc to jest jakby in plus dla nas, tak? Więc pomyślałem sobie, że przy okazji tego, że te rodziny tutaj będą do rozebrania, że tak powiem, na czynniki pierwsze i na mniejsze odkłady, to zrobię film, w którym Wam opowiem, jak ja to robię i jakie są możliwości, tak? Bo pierwsze, to co zazwyczaj wszyscy ludzie robią. Mamy pszczoły na jednym korpusie, wszystkie rodziny właśnie były wytypowane mniej więcej w podobnej sile. Jeden korpus na razie, nie? I większość ludzi robi tak, że nastawia drugi korpus na górę. To jest normalne, że tak powiem, postępowanie. Korpus na górę, nie? Jak przychodzi, słuchajcie, na przykład maj i potem już jest taki ten boom, bo trzeba brać pod uwagę, że jest taki boom, taki rozwój, że po prostu wiecie, czerwiu pełno, pszczoły pełno, wszystkiego pełno, nie? I to najczęściej tak się mówi, no, że to się z rzepakami jakby zbiega, tak? No ale przykładowo tutaj w Wąchocku nie mamy rzepaków akurat, na Ratajach przykładowo na drugiej pasiece mamy tam jakieś rzepaki, widziałem, że tam takie malutkie są, więc coś tam będzie, ale tutaj nie mamy. Ale to są też drzewka owocowe, jest potem mniszek, tak? No, tych takich roślin jest sporo, dużo naraz i jest taki boom rozwojowy, że to widać, że te pszczoły po prostu, wiecie, nie? W tych ulach aż kipi, to wtedy one w taką nadstawkę pójdą do góry, nie ma najmniejszego problemu, bo wiecie, jest tej pszczoły tyle, tym bardziej, że musimy brać pod uwagę, że czerwiu jest sporo w rodzinach pszczelich. Z każdej ramki czerwiu biorą się 2 ramki mniej więcej, albo nawet czasami 3 pszczoły, która później będzie obsiadała ramki, więc jak masz teraz na przykład 3 ramki z czerwiem, to będzie 6 ramek obsiadanych później, tak? Jak to się wygryzie. Druga teraz rzecz. Powiem Wam tak, można i to Wam może tutaj troszeczkę kamerkę sobie zrobimy tak, bo słuchajcie, co można. Można zrobić tak, żeby nie zaburzać, tu akurat stoją 2 ule na sobie, ale zróbmy tak, na przykład wyobraźcie sobie, że to jest jeden ul, ale ma 2 korpusy, nie? Możemy zrobić tak, mamy tutaj 10 ramek, więc możemy zrobić tak, słuchajcie, 5 ramek tutaj, 5 ramek tutaj, dać się na środek, przy czym zachować jakby układ gniazda, czyli ramki pokarmowe dajemy na zewnątrz, jeżeli są, albo z pierzgą na przykład, tak? A do ściany, nie? Uzupełniamy sobie węzeł, czyli na przykład tu dajemy 2 ramki, gniazdo, 3 ramki, nie? I to samo robimy na dole, czyli rozciągamy jakby to gniazdo na 2 korpusy. Jak te pszczoły z dołu grzeją, to ciepłe powietrze idzie jakby tym samym pionem i grzeje te pszczoły, które są tam u góry, więc tym pszczołom u góry jest troszeczkę też łatwiej jakby się zorganizować. Można, trzecia rzecz, można zrobić, ja to nazywam szachownicę. I to jest, słuchajcie, najbardziej super fajny pomysł, jeżeli nam zależy na szybkim rozwoju i żebyśmy trochę zmusili pszczoły, bo robimy tak, bierzemy te 10 ramek z korpusu normalnego, które są zagospodarowane i robimy tak, pokarm, węza albo susz, jeżeli mamy, tak, i znowu czerw, węza, na przykład pierzga, węza, nie? Czyli robimy taką szachownicę, jedna taka. I przy okazji tego, że mam taką rzecz do zrobienia, czyli chcę te ule przełożyć i chcę je właśnie rozwinąć na odkłady i mam ich tutaj, słuchajcie, 10 w 2 rzędach, to pomyślałem sobie, że to jest rewelacyjny pomysł, żeby zrobić taki eksperyment i Wam pokazać, jak te rodziny różnie rozłożone będą się po prostu rozwijały. I zrobimy sobie tak, że jeden rząd rozłożymy gniazdo na pion, a w drugim zrobimy szachownicę. Tylko teraz słuchajcie, co istotne. Istotne jest to, żeby tym rodzinom polać. Jak szwagrowi. Trzeba polać. Bo oczywiście są te wszystkie, wiecie, bielące się drzewka. Jest tego kwiata. Ale to jest, wiecie, taki pożytek, jeszcze nie ten taki rozwój wiosenny. To jest jeszcze za mało. Więc, żeby one tam pracowały, to trzeba polać. Ja im będę lał, słuchajcie, mam z zeszłego roku syrop cukrowy Diamanta na bazie jakby cukru buraczanego, więc takim czymś będę te pszczoły podkarmiał. Dostaną podkarmiaczkę i będę im lał. Dlaczego? Bo jeżeli, słuchajcie, jest duży pożytek, jakby tu były pola na przykład rzepaku, to ja mógłbym to spokojnie zrobić, rozdzielić w pion, wiecie, miodnie założyć i one by tam sobie zbierały, nie? Ale jak widzicie, jest tylko trochę tych krzaków, to jest fajny jakby taki rozwojowy,
ale nie jest towarowy. Pszczoły na rozwój będą po pierwsze zbierały sobie mniej, po drugie no, będą zajęte rozwojem. Więc nie będzie takiego ciśnienia i parcia na to, żeby budować na przykład węzę, którą jej dam. Bo tam mam trochę suszu, ale mam raczej więcej węzy. Jak im będę lał w podkarmiaczkę, to pszczoły, można powiedzieć, są troszkę pazerne i chytre. Jak będą miały u góry w ulu w podkarmiaczce nalane, to będą miały takie poczucie, że trzeba to papu z góry przenieść na ramki. A jeżeli na ramkach nie będzie miejsca, to pszczoły wtedy bardzo szybko startują do budowy węzy. Tak? I nawet normalnie, kiedy te włoszczarki są w rodzinie, ale tam wiecie, nie? Łażą po ulu, tak coś tam wypocą albo i nie, to jeżeli my dostarczymy dobry pożytek do ula, albo zewnętrzny, bo na przykład wywieziemy gdzieś odkłady czy rodziny na jakiś fajny pożytek, właśnie taki towarowy, albo ewentualnie polejemy, to tam się zaczyna po prostu robota ciężka, praca. No, więc taki jest mniej więcej plan, słuchajcie, że rozkładamy rodziny pszczele do nowych uli, troszeczkę je też inaczej rozłożymy gniazda. Mówię, 5 rodzin będzie miało gniazdo tak w pionie, 5 ramek i węza po bokach, a 5 rodzin będzie miało taką szachownicę, że jedna stara ramka, jedna węza i potem wieczorem tutaj podjedziemy, podkarmimy porządnie, dostaną taką podkarmiaczkę, tam w burnata chyba wchodzi, nie pamiętam, 4 litry, więc grubo dostaną, żeby było papu, żeby było budowanko i jest taki plan, że będziemy do nich tutaj zaglądać, na przykład tam następnego dnia, za 2 dni, za 3 dni, zobaczymy jak im idzie ta odbudowa i Wam pokażę, bo to się będzie też łączyło z tym odcinkiem, który ja mówiłem właśnie o budowaniu węzy, tak? Że początkujący pszczelarze słyszą cały czas, że trzeba suszem, że nie można węzy, bo na węzie to się nie będą rozwijać, że to musisz susz dawać i potem jest tak, że chodzą po tych Facebookach, OLX-ach, kupują ten susz, pieniądze na to wydają, nie? I choróbska se z tym suszem mogą ściągnąć na pasieka, a nie ma sensu, bo wystarczy po prostu, słuchajcie, wrzucić węzę, dobrze zalać, podkarmić i nie ma problemu, pszczoły to bardzo szybko odbudują. I chciałbym Wam też pokazać jakby, że jeżeli będziemy nie za dużo lać, to nam nie zaleją tych ramek pokarmem, nie będzie problemu na przykład z zafałszowaniem późniejszych pożytków, tak? No, więc co? Bluza, rękawice i śmigamy do roboty. No i tak, mamy już wieczór. Pszczoły, jak widzicie, się uspokoiły na pasiece. Już tu nic nie lata przy ulach. Już jest późno. Szarówa. Więc czas najwyższy im polać jedzonko. Przywiozłem sobie 2 wiaderka Invertu. To jest Invertix 72F. Syrop na bazie buraka cukrowego. Także zawiera sacharozę. I trzeba nim karmić
późno. Tak jak teraz. Plusem jest to, że on fajnie pszczoły goni do roboty. Nie? Są takie pszeniczne. One są gęste, super fajne. Jako na przykład pokarm zimowy, nie? Ale ja zauważyłem, że nie wiem czemu. Znaczy być może wiem. Bo pszczoły muszą po prostu sacharozę sobie rozłożyć. To je goni do roboty. I teraz od razu, słuchajcie, jedną rzecz bym chciał Wam powiedzieć, bo zauważyłem, ostatnio film oglądałem, gdzie chłopak też karmił właśnie z takich wiader, które mają tutaj zabezpieczenie folią, bo ci z Was, co tam karmią tymi różnymi innymi, to może nie wiecie, ale na przykład Invertix Diamanta ma to, co mi się bardzo podoba, że tutaj jest zabezpieczenie jeszcze folią taką dodatkową. Tylko nie otworzę tego teraz na krzywym samochodzie, bo mi się rozleje. Może bardziej wyżej dam tutaj, też nie. Będę musiał sobie to tam położyć. I chłopak, słuchajcie, tutaj tą folię tak naciął i trzymał to i takie ból, to mu się tam, wiecie, wylewało i tak dalej, nie? Na to jest prosty sposób. Robicie dziurę po jednej stronie. Tu jest to takie, wiecie, nie? Gdzie ja to odłożyłem? Tu, o. Tu jest to takie zabezpieczenie wiadra. Open, nie? To ja sobie to wyłamuję i nacinam sobie przy samej krawędzi na szerokość właśnie tego, mniej więcej plastikowego, tego. Robię sobie takie nacięcie i vis-a-vis po drugiej stronie tutaj robię tylko małą dziurkę dłutem. Malutką dziureczkę. Nie potrzeba nic dużego. Taki po prostu zasysacz powietrza. To jest coś takiego, jak na przykład niektórzy mleko w kartonie, nie? Dawniej jak były takie kartony, co były, wiecie, bez tych odkręcanych tych, to się nacinało jeden róg na przykład i się nalewało, tak samo robiło się bulk, bulk, bo to powietrze gdzieś musi, nie, zostać zassane. A jak jest zassane wtedy, kiedy wylatuje, to jest problem. Ale wystarczyło tylko przeciwległy róg kartonika naciąć albo dziurkę małą zrobić. Tamtędy powietrze było wsysane, tu się wylewało i sprawa była załatwiona, słuchajcie. Nie powinno być problemu z pszczołami, ale na razie czego sobie wziąłem bluzę, bo to różnie bywa. Kiedyś miałem taką sytuację, że ul mi się wywrócił na przykład podczas karmienia, bo się okazało, że krzywo stał i jak go troszkę dociążyłem, to wybuchła mała taka problematyczna sprawa. No i tyle, słuchajcie, no i co? No, pakujemy się i jedziemy, tak? Jeszcze odkładam, tam troszeczkę też poleję na podwórku, bo udało mi się 10 zrobić. We wtorek będą matki, będę podkładał, także dzieje się. A tutaj zaglądniemy, słuchajcie, zaglądniemy sobie, no nie wiem, może za dzień czy dwa zaglądniemy sobie, zobaczymy ile obtrąbiły tego syropu. Jutro niedziela, ale jutro, no nie wiem, na jutro mam już plany, więc nie wiem, czy tu będę na pasiece. Więc być może w poniedziałek. Do poniedziałku na pewno obtrąbią. Trzeba będzie drugi raz polać. Bo tu macie, wiesz, 10 ramek jest czerwiu, znaczy czerwiu, pokarmu i tak dalej, czyli 10 ramek jest starych i 10 ramek jest albo węzy, albo tam węza z suszem wymieszane i tak dalej, czyli budowania jest sporo, czyli spokojnie takie podkarmiaczki to z 2-3 razy mogę zalać, zanim one to zużyją na zbudowanie tych ramek i będą zaczynały odkładać ten pokarm. No. I tyle na dziś. Możemy sobie zerknąć, zobaczyć, co po jednym dniu tu się wydarzyło, o ile cokolwiek się wydarzyło. Pszczoły siedzą, są tutaj w rameczkach, w tych uliczkach międzyramkowych, więc coś tutaj jest, że weszły, wiecie, weszły do góry, nie siedzą na dole. Przypominam Wam, że tu była w sobotę węza i gdzieniegdzie susz. I tak, tu mamy akurat susz, musiał być, bo jest ramka taka brązowa, czyli ramka przeczerwiona. No, trochę takie nerwowe będą, a ja nie mam podkurzacza, ale po prostu ciekawość mnie zżera i chcę Wam też pokazać. I zobaczcie, tutaj była wsadzona węza i zobaczcie, jakie są już komórki odciągnięte. Nie? W sobotę dostały, no nie wiem, z 2 litry, może 2,5. I ten tylny rząd, bo jesteśmy teraz właśnie w tylnym rzędzie, ten tylny rząd, słuchajcie, miał szachownicę.
Zobaczcie. No wiadomo, że w rogach jakby nie jest odbudowane, nie? Tu też nie, ale zobaczcie środek. To już jest całkiem spora, fajna komóreczka odbudowana. Dzisiaj mamy poniedziałek, słuchajcie, 2 dni i to 2 dni jeszcze trzeba brać pod uwagę 2 dni zimne, bo pogody tak za bardzo takiej, wiecie, super fajnej nie było, nie? I to do młodych pszczelarzy. Czekajcie, bo tu mi coś nie pasuje w ogóle. Tu mi coś nie pasuje, trzeba by to zerknąć, kurde, w stare filmy, bo ramka jest jasna z góry. Czy to był susz? Może to był susz tutaj. Tu jest jasna taka rameczka jeszcze też. O. Zobaczcie, pięknie odbudowana, nie? Zerkniemy sobie jeszcze do jednego ula i zobaczymy jak w innym. Bo to wiecie, to, że tutaj w jednym się tak zrobiło, to nie znaczy, że w każdym tak musi być. Chociaż ja czuję, że... No, idź. Ja czuję, że będzie dobrze. Tu polejemy. Kamerkę sobie przestawimy na następny, bez cięcia, żebyście nie mówili, że tu wiecie, coś tam przekładam, dokładam i tak dalej. Ale szczerze muszę zerknąć na film, ten długi, bo ja nie wiem właśnie, czy tu były u góry, kurde, czy był susz, wszystkie były węzy. Nie, tu są węzy, bo to widzę, jest jasna ramka, a to był susz, bo tu jest troszkę już propolisu na tej ramce, czyli to akurat tam musiało być z suszem. Tu jest o wiele więcej pszczoły, zobaczcie. Tu jest o wiele więcej pszczoły, więc rodzina jest silniejsza, więc prawdopodobnie rezultat też mamy o wiele lepszy. I słuchajcie, prawdopodobnie mamy zagospodarowane 10 ramek. Zobaczcie. Tu była 2 dni temu węza. Zobaczcie, że są takie ciemne frakcje. Ten plaster nie jest taki jasny, biały, tylko są takie ciemniej. To już jest prawie cała komórka, nie? Zobaczcie, jak pięknie. Tylko są takie ciemne, widać to w tym, nie? Takie ciemne jakby frędzelki. To znaczy, że nie do końca to był wosk wypocony, nie do końca to woszczarki zrobiły świeży wosk, tylko pszczoły zgryzły część wosku z plastrów po to, żeby zbudować te ramki. Słuchajcie, i to niektórzy mówią, że bo pszczoły zgryzają, bo to, bo tamto. Na dobrą sprawę dla nas nie ma żadnej różnicy wielkiej, bo przecież to nie jest tak, że one zgryzą gniazdo i tam teraz nic nie będzie, tak? One zużyją jakiś wosk, który w tym gnieździe, zobaczcie, że to są piękne rameczki. No tu jest niepobudowane, ale tu. Także dobra, nie będę ich tutaj, słuchajcie, wychładzał, ale to się bardzo super fajnie łączy właśnie z tym filmem, w którym ja Wam mówiłem, że naprawdę nie ma sensu słuchać pszczelarzy o tym suszu, że trzeba suszem po gniazdo, nie? Że po prostu inaczej nie można, bo rodzina się nie będzie rozwijała, jak Ty dasz węzę, bo ona będzie musiała budować węzę, a nie będzie matka czerwiła i tak dalej. Zobaczcie, w sobotę wsadziliśmy węzę, zrobiliśmy tutaj taki miszmasz. Kurde, zajrzałbym tutaj do tych przednich rodzin, bo tutaj, pamiętacie, przednie rodziny były ustawione tak, że gniazdo jest w centrum. 5 ramek u góry, 5 ramek na dole i jest obłożone węzą po 2 stronach. Tylko już nalałem w podkarmiaczki. Musiałbym ciężką podkarmiaczkę po prostu wyciągać. Nie chcę tutaj rozlać, więc do tych przednich może sobie zajrzymy kiedyś indziej. Jutro, pojutrze, jak one zjedzą ten pokarm, dobra? Bo tam jest trochę inaczej. Tam właśnie gniazdo jest w całości, więc one też nie mają jakby takiego parcia, żeby przechodzić na te ramki boczne. Jeżeli jest węza z jednego boku i węza z drugiego boku, to one tam pójdą, kiedy pszczół będzie na tyle dużo, że będzie ich za dużo, żeby siedzieć w tym gnieździe tylko, nie? Jeżeli będą potrzebowały po prostu jakby się poszerzyć objętościowo, nie? Czyli czerw się wygryzie, będzie dużo młodej pszczoły, ona się nie będzie mieściła na starych ramkach w gnieździe, wtedy pójdzie na boczne z węzą. Tutaj my właśnie przez to, że robimy taką szachownicę, czyli jedną starą ramkę dajemy, jedną nową, jedną starą, jedną nową i tak dalej, i u góry i na dole, to my je zmuszamy do roboty, tak? Bo one nie cierpią, jak po prostu między 2 super fajne ramki mają nagle wsadzoną węzę.
I słuchajcie, jest tak, że starsi pszczelarze i bardzo często wykładowcy różnego rodzaju Wam powiedzą, że takie rzeczy jak szachownice można robić dopiero w czerwcu, bo jest ryzyko wychłodzenia czerwiu, jest ryzyko potem problemów, tak? Zobaczcie, jest koniec kwietnia, trafiła się pogoda i ja nie twierdzę, że nie, bo oczywiście trzeba trafić z pogodą, bo jeżeli teraz by przyszło kilka dni zimnego, przymrozków i tak dalej, no to wiecie, to jest duży problem w tych rodzinach, ale jest tak, że w dzień jest bardzo ciepło, ładnie, latają, w nocy jest troszeczkę zimniej, ale bez problemu się wygrzewają i tyle. Więc karmimy, drugie wiadro idzie na te rodziny, a mówię, jutro czy pojutrze podjadę i Wam pokażę ten przedni rządek jeszcze, jak to wygląda. Ale tutaj, sami widzicie, w 2 dni węza w górnym korpusie odbudowana. Więc jeżeli ktoś nie ma suszu i nie ma po prostu czym poszerzać gniazda, to dajecie węzę, lejecie w podkarmiaczkę, syrop cukrowy, pamiętajcie, syrop cukrowy, albo taką karmę, która jest właśnie na bazie jakby cukru. Te pszeniczne pszczoły, ja zauważyłem, że to bardzo często traktują jako taki zapas właśnie. One to przyniosą na ramki, tak, ale z racji tego, że nie muszą rozkładać tam sacharozy, tylko po prostu jakby przenoszą to na ramki, to jest super fajne na zimę, bo się nie spracowują, ale teraz właśnie wytwarzanie inwertazy, wytwarzanie enzymu, który rozkłada sacharozę, goni je do roboty, bo one muszą wytwarzać inwertazę, żeby nektar, który przynoszą, tak, z pożytków, rozkładać na glukozę i fruktozę. Więc to jest to, co teraz robimy, to jest złudzenie pożytku i to dość dużego pożytku, nie? Więc tak to trzeba właśnie, słuchajcie, robić. Leję i jadę do domu. I będzie szybka akcja. Mamy, słuchajcie, wtorek po południu. Przyjechałem na pasiekę. Zaglądaliśmy tam wczoraj, od soboty do poniedziałku, bardzo ładnie ramki były odbudowane, ale mówiłem Wam, że w pierwszym rzędzie najpierw nalałem pokarm, a dopiero potem pomyślałem, że można by tam zajrzeć. Zobaczymy, czy teraz już zjadły i są podkarmiaczki puste i mogę je przełożyć, bo wiecie, nie chciałem po prostu nawylewać, nachlapać. Zobaczymy dzisiaj, czy można tam zajrzeć, jak te rodziny, które mają 5 ramek i 5 ramek i są z boku obłożone węzą, czy coś odbudowały, przeszły, bo te, które są w drugim rzędzie, na tak zwaną szachownicę, nie, odbudowały bardzo pięknie. I no widzicie, że jeszcze słoneczko ładnie jest, świeci, także spokojnie sobie zajrzymy do pszczół. Jest dzisiaj dość chłodno, latają, ale tak dość niemrawo. Natomiast chciałbym początkującym pszczelarzom jedną rzecz pokazać. Zajrzymy do tych rodzin, zobaczymy, w jakim stanie są ramki. Bo jeżeli naszym celem teraz, na przykład jeszcze przed sezonem, jest no może nie odbudowa, tylko znaczy odbudowa ramek, ale w rozumieniu takim, że zbudowanie bazy suszu, tak? I o to mniej więcej właśnie w tym filmie chodzi, żeby Wam pokazać, jak łatwo jest zbudować susz, kiedy jest nam później będzie nam potrzebny, to my już będziemy mieli. I zrobię dzisiaj taki, można powiedzieć, zabieg, taki trik, że zajrzymy sobie do ula i jeżeli będą ramki, które są w miarę fajnie odbudowane, ale jeszcze nie są zaczerwione, nie ma na nich jajeczek i wiecie, nie? Jeszcze nic tam się nie podziało, tak naprawdę są tylko odciągnięte, to zabierzemy te ramki, wsadzimy im znowu węzę i znowu polejemy. I zobaczcie, jeszcze nawet maja nie ma. Jeszcze maja nie ma, a ja prawdopodobnie będę już miał susz, który sobie odłożę gdzieś tam do magazynku i będę miał go na później, tak? Gniazdowy, bo gniazdowy, ale na przykład, wiecie, do odkładów i tak dalej jest jak najbardziej potrzebny. Więc tak to dzisiaj zrobimy. Wziąłem sobie 20 ramek i plan jest taki, że mam tutaj 10 rodzin, więc z każdej rodziny wezmę 2 ramki z tych tylnych, w drugim rzędzie, gdzie robiłem tą szachownicę. Dobrze wiem, że bez problemu znajdę tam ramki, które są odbudowane, ale jeszcze nie są zaczerwione. Ewentualnie może być na nich trochę pokarmu, tak? Bo wczoraj nalałem dość dużo, więc może być tak, że nie odbudowały bardzo i te komórki, które były, po prostu zalały, tak? Ale może być tak, że będą już troszkę bardziej odciągnięte, więc 2 ramki z każdego ula zabiorę i wsadzę węzę. Natomiast w pierwszym rzędzie tu może być różnie, bo jeżeli to gniazdo jest zostawione jako jedna struktura, to one mogły nie przejść obok, tak? Ale zobaczymy, zajrzymy, póki jeszcze fajne jest słoneczko, jest w miarę ciepło, zajrzymy, zobaczymy i będziemy jakieś tam decyzje podejmować. Z dymkiem dzisiaj, słuchajcie, bo jest dość chłodno,
No nie wszystko zjadły. Tutaj w tym pierwszym rzędzie dolane było, nie wszystko zjadły. Jest trochę tego syropu w podkarmiaczce. A z dymkiem dlatego, że jest dość chłodno i nie chciałbym... Wiecie jak to pszczoły. Otworzy się ul, to one zaraz tam wyskakują, nie? Przez te dziury w podkarmiaczkach. A ja nie chciałbym, żeby one wychodziły, także je troszeczkę podymię dzisiaj. No powiem Wam, że zjadły, ale nie wszystko, nie? Co my tu mamy? No trochę pszczoły, słuchajcie, siedzi. Trochę pszczoły siedzi. Nawet sobie nie muszę tutaj foliki całej jakby odsłaniać. Mogę sobie ją przesunąć tylko i zostawić na części gniazda. No słuchajcie. Patrzcie na to. Patrzcie na to. To jest pięknie odbudowana ramka, tylko że ona jest ciężka. Tu już widzę pewien problem, że za dużo dałem żarcia. Natomiast no tutaj też bardzo ładnie odbudowana. Tu widać, że jest ze starego wosku. Zobaczcie, tu jest ładna jasna, a tu jest taki ciemny. Nie? Widać, że to stary jakiś taki ten sobie wybrały. Będzie problem, żeby je tu kurde zrzucić. Jednak będę musiał cały odsłonić. Bo tak w szparę to... I tak, to sobie odkładam, słuchajcie, do korpusu od razu. Mam tutaj korpus naszykowany. Wziąłem sobie węzy. To sobie odłożę i wkładam im po prostu następną węzę, tak, do odbudowy. To samo zrobię z drugiej strony, bo z drugiej strony tak, pierwsza ramka skrajna, bo tam są 3 węzy, nie? Pierwsza ramka skrajna jest nieodbudowana. Druga ramka, z tego co pamiętam, to tutaj była chyba suszem, chociaż chyba nie, bo jest ładnie odciągnięta. A zobaczymy trzecią, tą najbliżej gniazda. No i tu jest, słuchajcie, pewien problem, który Wam zaraz pokażę. Tylko spróbuję tak strzepnąć jak najwięcej w obrębie gniazda. I teraz zobaczcie. Nie? Tak jest wydziamdziane trutnia. Rodzina pszczela potrzebuje trutnia i tak sobie tutaj przebudowała całą ramkę. I w Piczykowie ma po prostu moją węzę. Nie? Ale wiecie, taka ramka suszu, nawet krzywo odbudowana, zawsze już jest suszem, nie? Szybciutko, żeby tam za długo tutaj nie kombinować. Podkarmiaczka z powrotem, o proszę bardzo. Jeszcze zaraz nalejemy do pełnego znowu, żeby był zapasik i lecę dalej. Tam już nalane. Sprawdzimy sobie kolejny ul. Co tutaj jest? No w podkarmiaczce też tutaj nie wszystko jest zjedzone, natomiast no połowa spokojnie tego, co im dałem. Tu widzę mniej pszczół. Tutaj będzie chyba nieodbudowana ta węza z boku, bo tam w każdej uliczce siedziały. Tu rodzina jest, widać, że słabsza. Pierwsza ramka, nieodbudowana węza. Druga ramka, tyle tylko odbudowane. Z drugiej strony, jak tam sprawa, słuchajcie, drugi był susz, to nawet nie wyciągam. Pierwsza węza od ściany to w ogóle nie ruszona. No a tutaj trochę z tej strony, trochę z tej strony. Czyli widać, że ta rodzina jest po prostu słabsza. Tutaj nie będziemy żadnego suszu zamieniać na węzę, nie ma sensu, bo muszą sobie budować dalej. Wgląd w kolejny ulik.
pszczół w podkarmiaczce pełno, no ale podkarmiaczka, słuchajcie, nie wyczyszczona. Tu w uliczkach pszczoły są, może nie jakoś tam bardzo dużo, pomimo tego, że rodziny były w miarę w podobnej sile, nie? To widzicie, że w pierwszej była rewelacja. Jakby tak w każdej było, to by było super fajnie. A więc tak, pierwsza od brzegu, z tej strony wewnętrznej jest odbudowana, z tej strony nie. Z tej strony, zobaczcie, od strony gniazda jest odbudowana, ale nie wiem, czy to widać, czy się cała mieni. Tu jest po prostu zalane, to jest gruba ramka, gdzie zniosły pokarm, czyli te na swoje potrzeby miały za dużo pokarmu jakby, nie? To tak, ramkę pokarmową wsunę sobie na skraj, będą sobie z niej tam korzystały. Zabiorę im ten suszyk, który jest na dobrą sprawę z jednej strony odbudowany i dam im węzę, tak? I teraz będą miały grubą ramkę zalaną pokarmem pierwszą, drugą dostaną węzę i to znowu je troszeczkę pogoni do roboty, nie? Z drugiej strony pierwsza ramka to była węza, druga ramka tu chyba też była węza. Tylko słuchajcie, musicie patrzeć, czy nie ma takiej sytuacji jak tutaj, tego nie wiem, czy to będzie widać, bo jest tu taka sytuacja, że są jajeczka. No to wiadomo, że taką ramkę zostawimy im w gnieździe. Spojrzymy sobie na tę następną. Z jednej strony odbudowana, z drugiej strony odbudowana. I to samo. Susz zabieramy, a dajemy im węzę. Zakładamy folię, podkarmiaczkę, podkarmiamy i sobie budują. Dlaczego to, słuchajcie, robię? Robię to dlatego, że teraz mamy wtorek, zapowiadają chłodne dni, więc nie będzie latania, nie będzie zabawy, będą siedziały w ulach. Ale wiecie, jak to jest? Nawet jak nie ma pogody do latania, to w środku w ulu rozwój jest. Więc one tam spokojnie, te ramki, być może wolniej niż normalnie, ale będą nadal budowały, tak? To nie jest tak, że robota staje, że nic się tam nie będzie teraz działo, bo po prostu jest chłodno, nie? Jest chłodno, nie latamy. Tu jest sporo pokarmu, także nie wiem, czy to nie jest jakaś słabsza rodzina, bo szczerze powiedziawszy mało zjadła, chociaż nie, w uliczkach są pszczoły. W uliczkach są pszczoły, także nie jest źle. Pierwsza od ściany, węza, od wewnątrz odbudowana, od zewnątrz też, ale tutaj widać, że starym woskiem, nie? Stary wosk. Druga węza, bardzo ładnie odbudowana, ale zalana. To takich ramek bym nie chciał zabierać, słuchajcie, bo nie będę miał co z tym zrobić, jak to jest zalane, nie? Z tej strony ładnie odbudowana. To była ramka chyba z suszem, ta druga. Trzecia ramka. No i tutaj niestety są już jajeczka. Także tej węzy... Już się spóźniłem, słuchajcie. Nie, ta jest zalana. Czyli ewentualnie moglibyśmy sobie tą pierwszą wziąć, tą. Tylko sprawdzimy, czy tu nie ma jakichś jajeczek. Nie ma. Już się spóźniłem, bo jeżeli chcemy robić właśnie takie coś, że chcemy pszczołom zabrać ramki odbudowane częściowo, a dać im znowu węzę, to trzeba się spieszyć, żeby trafić na moment, kiedy nie ma jajek. Bo jak matka wlizie na ramkę i nam zajajczy, to już jest potem problem, tak?
Słuchajcie, dobra, nie, no damy na skraj, bo można by znowu wsadzić tutaj w środek, pomiędzy na przykład zrobić tak, że tutaj jest ramka, która była suszem, ona jest dość mocno zalana, bo jest ciężka, tak? Tu jest druga, gdzie są te jajeczka, to może zostawimy je jakby przy gnieździe, natomiast między ten pokarm, który jest na zewnątrz, a jajka, które są tutaj, wstawiamy po prostu nową węzę i to pszczoły będzie motywowało do tego, żeby to odbudować. Żeby tych jajek po prostu, wiecie, na te chłodne dni, które mają przyjść, żeby tych jajek nie rozdzielić, tak? Żeby te pszczoły, które są w obrębie tego gniazda, żeby sobie te jajca tam ogrzewały. Tutaj niedużo, bo jednak sporo było w podkarmiaczce zostawione. No i jeszcze jeden ul tylko. O, tutaj też dużo jest pokarmu, nie zjedzone od wczoraj. Także... Ale pszczół jest nawet w tych uliczkach sporo. Zaraz sobie zerkniemy może do gniazda jeszcze w jednym ulu. No, wracać. Nie ma tutaj latania dzisiaj. Dzisiaj jest chłodno, to może nie latajcie nigdzie. Zerkniemy sobie jeszcze do gniazda, czy w gnieździe też jakby na te ramki boczne zeszły. No i co mamy tutaj? Mamy tutaj jajeczka na drugiej w sumie ramce od ściany. Mamy. Matka bardzo szybko, słuchajcie, weszła. Nie, prawdopodobnie w tej kamerze nie będzie widać tutaj jajek. Musiałbym mieć tą drugą kamerę, której ze sobą nie wziąłem na zbliżenia. Ale zobaczcie. W sobotę dostały 5 ramek góra, 5 ramek dół i węzę z boku, nie? I ktoś powie, trzeba suszem. Mamy wtorek, były wcześniej podkarmione, tak? Mamy wtorek, mamy odciągnięte i zaczerwione. Tak, matka jest na tamtej stronie, więc tu jej nie ma. No jednak takie najlepiej się tak puka albo o rękę. O, to wtedy ładnie spadają, nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze zobaczymy, czy ewentualnie ta pierwsza ramka, bo tu jest druga, był susz odbudowany, a tu no nie, taki język tylko zbudowany. To nie ma sensu zabierać, to zostanie tak jak jest. Czyli widzicie, w parę dni przy odpowiednim podkarmieniu, tak jak mówiłem, syropem cukrowym, ja akurat diamantem, ale na bazie właśnie cukru, a nie tym pszenicznym, i jest sprawa załatwiona. Jest pobudowane, jest zaczerwione i rodzina się rozwija, tak? No i lecimy do drugiego rzędu. O, tu ładnie wyjedzone. Ładnie wyjedzone. Podkarmiaczka pusta, cała. Ale tutaj od razu widać, słuchajcie. Tutaj od razu widać, że jest między tymi uliczkami. Tutaj to jest czarno. To jest silna rodzina. O wiele silniejsza niż tamte. Także to od razu się rzuca w oczy. I lecimy. Co my tutaj mamy? Patrzymy oczywiście tylko te jasne ramki, które nas interesują, czy są odbudowane i ewentualnie zaczerwione. Odbudowane będą na pewno, bo to już widziałem wczoraj, tak, że są odbudowane. Nie, tutaj jajek nie ma, czyli spokojnie mogę tę ramkę skrobnąć. A wsadzić ramkę z węzą. I patrzymy sobie dalej.
Tu jest pięknie odbudowane. Ale co dziwne, ta ramka też nie jest zaczerwiona. Nie ma jajeczek. To dość dziwne, bo w tamtych ulach od razu matka była u góry, tak? Tu może być tak, że matka jest jeszcze na dole, nie? I dajemy węzę. I na dobrą sprawę, słuchajcie, szacher macher. Możemy zobaczyć sobie jeszcze dalej, bo tu mamy jeszcze chyba 2 węzy wsadzone. I tu już są jajeczka. Tak, tu już są jajeczka, także tą musimy zostawić. Węzę. O, i tutaj też są jajeczka. I po tej stronie też, czyli matka jest po lewej stronie. Ula, ewentualnie możemy sobie zerknąć jeszcze na pierwszą ramkę na skraju, bo tu prawdopodobnie nie będzie jajeczek, będzie pokarm, chociaż tego pokarmu tutaj dużo nie ma. Tak, jest ładna, piękna, odbudowana. Więc robimy podmiankę. Pyk. Zamieniamy na węzę. Tutaj rameczkę stąd zabieram też. No i tym sposobem, zobaczcie. Tym sposobem mamy już w tamtym korpusie 10 ramek z suszem, który może nie jest taki, wiecie, całkowicie odbudowany po 2 stronach, nie? Niektóre ramki są na przykład z jednej strony odbudowane, niektóre tylko częściowo, ale to już jest susz. Jakbym potrzebował dać to do odkładu, to już taką ramkę mogę wrzucić do odkładu i matka od razu wchodzi i zaczerwi, tak? Bo pszczoły nie potrzebują mieć całkowicie komórki nawet odbudowanej, tylko czasami tak jest właśnie jak tutaj, że te komórki są, wiecie, 3/4, pół komórki, a matka już złoży jajeczko, co jest nawet dobre, bo to goni pszczoły, tak? Jeżeli matka złoży jajko, a 9 dnia my to musimy zasklepić, to jest po prostu robota, nie? To jest robota po to, żeby to zasklepić i żeby było wszystko ok. No i ok. Tam sobie będzie wiaderko obkapywać. Tutaj widzę, że jest znowu jakiś problem. Gdzieś znalazły szparę i mi powyłaziły na podkarmiaczkę, bo ostatnio je przerzucałem przecież do środka. No. Skorki tu łażą nawet. Sio, idź mi stąd. No ta rodzina jest słabsza, to widać, niż tamta, bo tam było pełno pszczół w tych uliczkach międzyramkowych. Tu odbudowana z jednej strony, z drugiej nie. Możemy ją wziąć, ale poszukamy czegoś lepszego. Tu odbudowana z jednej strony i odbudowana w miarę tam z drugiej strony, nie? I w zamian węza. Lecimy dalej. Z tej strony odbudowana, jajeczek nie ma. Z tej strony odbudowana, jajeczek nie ma. Czyli zabieramy, dajemy w nagrodę węzę. I jeszcze tu sobie sprawdzimy. I tutaj już są jajeczka. I tu też, czyli zobaczcie, na tej pasiece jest tak, ja zauważyłem, że czasami to tak jest, że właśnie na pasiekach, nie wiem, może to od kierunków światła na przykład zależy, bo zauważyłem, że na niektórych pasiekach na przykład właśnie matki od tej samej strony, tutaj w tych ulach, wszystkie od lewej strony i w tamtym rzędzie po lewej stronie były jajeczka i tutaj było po lewej stronie jajeczka. Co dziwne, bo tam jest wschód, tak? Bo ja teraz słońce mam mniej więcej, tak jak ręką pokazuję, tak, o, jest tu, nie? Czyli jakby ta ściana tutaj jest grzana tylko przy zachodzie. Rano jest słońce gdzieś tam,
niby ogrzewa tę stronę, ale wiecie, rano to no, temperatury są takie, że to szkoda gadać. Cyk. Cyk i lecimy dalej. Tu pięknie wyjedzone. Tu pięknie wyjedzone. Pszczoły też sporo w tych uliczkach. Także myślę, że coś tu będzie można gwizdnąć. I sprawdzamy sobie od pierwszej ramki, która jest chyba z jednej strony tylko odbudowana. Tak, od strony gniazda jest odbudowana, po zewnętrznej stronie nic nie ma. To ją zostawimy, niech sobie tam budują jeszcze, nie? Takie ramki na przykład, zobaczcie, to też jest trik. Z tej strony jest niepobudowana, ale z tej strony już jest cała odciągnięta. Nic tu nie ma żadnych jajeczek ani niczego. Możemy ją obrócić zbudowaną stroną na zewnątrz. Wtedy te pszczoły, które tutaj budowały, pójdą na tamtą stronę i tą nieodbudowaną zbudują, tak? Gdyby były na przykład jajeczka, to już bym nie obracał, bo wtedy damy jajka jakby na drugą stronę, nie? Chyba, że tak, że są jajka i po tej stronie, tylko na przykład po jednej jest więcej, a po drugiej mniej, wtedy tak, jak najbardziej, wtedy można. A tu są jajeczka po prawej stronie, Ula, widzicie? Tam powiedziałem, że po lewej, to teraz tutaj mamy po prawej. Tu też są jajka, czyli tego też nie skrobniemy niestety, ale może w takim razie po lewej stronie będą ramki bezjajeczne. Tu nie ma i tutaj też nie ma. Pyk. I myślę, że tą jeszcze jedną będzie można spokojnie skrobnąć, bo wygląda na ładną i odbudowaną. Nie skrobniemy, bo jest pełna żarcia. Dobra, czyli z tego możemy tylko tyle ukraść. No i lecimy dalej. Czyli widzicie, pomimo tego, że rodziny były w podobnej sile, no tutaj też, pszczół sporo na ramkach, ale w podkarmiaczce zostawione. Może być tak, że są pełne, bo zobaczcie, że dostały dwa razy, tak? Jedno wiadro na jeden rządek, drugie wiadro na drugi rządek. Czyli 5 uli dostało 15 kg. Po 3 kg dostały raz i potem drugi raz. I się okazuje, że w niektórych rodzinach to jest za dużo, bo już jest pokarm odłożony na ramkach, tak? A tego, akurat ja niekoniecznie chciałem uniknąć, bo to jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o robienie odkładów, to zawsze potem jest super fajna ramka, taka wiecie, jak jest cała z pokarmem, to aż się prosi, żeby do odkładu zabrać. Więc to się nie zmarnuje, natomiast osoby, które na przykład tam, wiecie, nie robią aż tak bardzo odkładów, nie chcą robić, tylko właśnie na przykład interesuje je, żeby zrobić sobie ten susz i nie chcą zafałszować później kolejnych pożytków, no to też mogą na dobrą sprawę wycofać taką ramkę, na przykład z tym syropem cukrowym i można ją później jesienią na przykład dać pszczołom, tak? Albo dać do odkładu. Jak ktoś nie robi odkładów, no to będzie miał delikatny problem z taką ramką pokarmową. Ale mówię, u mnie zawsze się jakieś tam znajdzie zastosowanie ramki z pokarmem, bo
czasami jest tak, że właśnie jak robię odkłady, to nawet brak tych ramek takich z pokarmem, wiecie, grubych, fajnych. No i dobra, tu możemy jeszcze jedną węzę skrobnąć. Jeszcze popatrzę, czy tutaj ta ostatnia ewentualnie. A nie, to jest jakiś susz, które dostały. Jaśniejsze są ten. Tu już dostały węzę, tu były jajka. No i dobra, tyle tylko można im tutaj zabrać. Podejrzewam, że więcej, gdybym się uparł, to więcej mógłbym zabrać, gdybym jeszcze dolne korpusy sprawdzał. Bo w dolnych korpusach jest taka sama szachownica, jak zrobiona tutaj, w górnym korpusie. Czyli ile zabrałem z górnego, tyle jest szansa, że mógłbym zabrać z dolnego, a być może nawet więcej, bo skoro matka czerwi u góry, to jej nie ma na dole. Więc na dole mogą być na przykład ramki odbudowane, ale nie zaczerwione. To różnie jest. Trzeba by po prostu rozebrać i zaglądnąć. Ale dzisiaj jest zbyt chłodno i ja nie jestem aż tak zdeterminowany na ten susz, tylko kręcę głównie po to, żeby Wam pokazać, że ten mityczny susz to naprawdę nie jest problem. I takie ciągłe gadanie właśnie, że musicie gniazda suszem rozszerzać, bo inaczej się rodzina nie będzie rozwijała, no to jest po prostu jakaś bzdura. Więc weźcie to pod uwagę, że wcale nie musicie suszem, można węzą. Jeżeli nie macie pożytku dobrego, to po prostu musicie pszczołom dać jeść. One bardzo szybko budują, bardzo szybko gospodarują i nie ma najmniejszego problemu, żeby coś takiego sobie tutaj zorganizować, tak? No i super. Mamy ramkę z węzą. To już dzyndzla próbowały jakiegoś zrobić. Z tymi pszczołami to czasami tak jest. To jest ciężkie. Tam był chyba taki jakiś susz, który szybko zalały. O, tu już kurczę. Tu już są jajeczka. Tu jest też jakiś susz. A tu jest ramka odbudowana z jednej strony i tak samo zrobię. Tą stroną, która jest nieodbudowana, dam do środka gniazda. O, cyk. I tak to zrobimy. I 10 uli przejrzane, słuchajcie. Sprawa załatwiona, szybka akcja. I zaraz zrobimy sobie podsumowanie. No i tak, robota zrobiona, szybko, sprawnie, węza podrzucona, susz zabrany i słuchajcie, w sobotę rodziny zostały rozdzielone, tak? 5 uli góra, dół i węza z boku, 5 uli szachownica. Z tych 10 rodzin mam 15 ramek z suszem. Nie wszystkie są odbudowane w 100%, ale powiedzmy 70% większość ramek jest pobudowana, tak? Więc sami widzicie, że od soboty do wtorku da się taką akcję zorganizować. I słuchajcie, wcale nie jest jeszcze nastrój roboczy, taki ten boom wiosenny, bo wtedy tak naprawdę, jeżeli ktoś z Was na przykład wywozi na rzepaki rodziny, tak, to dobrze wie, że jak się da nadstawkę, przykładowo wielkopolską 13, to na rzepaku, jak jest duży pożytek i jest silna, fajna rodzina, to ona taką nadstawkę w jedną noc potrafi odbudować. To jest naprawdę moc. To jest to jak rójka, nie? To idzie z robotą, słuchajcie, jest przybytek do ula, pszczoły pracują i jest różnica. Teraz jest jeszcze zimno i chłodno, a i tak się udało. Tylko mówię, trzeba polać i nie bójcie się tego, naprawdę, nie bójcie się tego, słuchajcie,
W tych ulach, gdzie niegdzie widzieliście, że jest gruba ramka zalana pokarmem, tak? Przesadziłem z pokarmem, dałem za dużo. Można by było jeździć na przykład codziennie, dawać mniejszą dozę, byłoby super fajnie, tylko ja jestem leniwy i mi się nie chce. Tak? Jeżeli macie pasiekę pod domem na przykład, to możecie tak robić. Pół litra nawet w ciągu dnia możecie im dać, tak? Albo na przykład literek raz na 2 dni. Ja tutaj nalałem 2 razy, bo jak żeśmy to rozkładali, to raz nalałem i potem drugi raz lałem. I tak jak mówię, jeden rząd jedno wiadro, drugi rząd drugie wiadro, po 3 kilo dostały. I się okazało, że za dużo. Na niektórych ramkach już zaczęły po prostu odkładać. Dla mnie, tak jak mówię, nie ma problemu, bo z tych rodzin ja potem będę robił odkłady. Więc mam w magazynku takie plastry z pokarmem, ale jak tutaj będę miał przykładowo, no nie wiem, 10 ramek czerwiu, albo na przykład tam 12, tylko mniej, ale będę miał pokarmowe, to też super fajnie, bo na przykład nie będę musiał jeździć do domu po te plastry, tak? Nie będę musiał kombinować, sprawdzać, wybierać, tylko przyjdę tutaj do ula, wezmę sobie odkładówkę, wrzucę jedną grubą ramkę pokarmową, taką ładną zalaną, plus 2 ramki czerwiu, tak? I sprawa załatwiona. I odkład zrobiony i sru. I albo go wywozimy, albo go tu zostawiamy i tam będą dalej się bawiły pszczoły w środku. Jadę jeszcze na drugą pasiekę, bo muszę część korpusów zabrać z drugiej pasieki. Mam wolny samochód, to wykorzystam, jak korzystam w terenie i mówię wam, słuchajcie, albo właśnie nie słuchajcie tych głupot, że suszem trzeba. Oczywiście, super fajnie, jakby był susz i bym tutaj dał, to być może dzisiaj już te ramki z suszem, jakbym na przykład je tak podzielił i dał 10 ramek starych i 10 ramek z suszem, to być może już by było o wiele więcej zaczerwionych tych ramek, tak? Ale można wykorzystać takie sytuacje właśnie do zrobienia sobie świeżej, ładnej woszczyny, takiej wiecie, tegorocznej, tak? A te czarne ramki brązowe potem można wycofywać, no bo wiecie, higiena na pasiece to jest podstawa. Czarne ramki, gdzie jest masa przetrwalników chorobotwórczych, bo no nie ma szans, żeby nie było, bo jest i się kumulują, to wywalamy, nowe zostawiamy. I ja sobie wykorzystałem końcówkę kwietnia i taką sobie pogodę, bo ani nie jest ciepło, ani nie jest fajnie, no wiecie, pizga złem. Dzisiaj rano to trzeba było w kurtce wychodzić, kury otwierać. I wykorzystałem sobie tą pogodę, żeby mi pszczoły ładnie pociągnęły, także da się.